to oni sprawili, że ja tak się poczułam. Albo taka myśl pod tytułem to przez nią zrobiło mi się głupio. Czy to właśnie on sprawił, że jestem taka zdenerwowana i wyszłam w ogóle z siebie, wybuchłam. Towarzyszą ci czasem takie myśli? Gdzieś właśnie myślisz, że to przez nich, przez jakiś ich się czujesz tak, jak się czujesz? Jeżeli tak jest, to koniecznie zostań ze mną, dlatego że to jest pewien błąd myślenia, który dużo cię kosztuje. I dlatego warto sobie zdać z tego sprawę, że w ogóle do niego dochodzi i nie wydatkować się tak dużo. Polega on na tym, że mylimy bodziec z przyczyną. I za chwilę opowiem w szczególe, co to tak naprawdę oznacza, tylko teraz chcę zaznaczyć, że to jest bardzo ryzykowna gra. To znaczy, to jest po prostu kosztowna gra. Bo to jest tak, jeżeli myślisz i mówisz, to przez nią się poczułam głupio, to przez nią się zezłościłam, to przez nią się nie wiem, zawstydziłam, to znaczy, że oddajesz, to jest tak samo jakbyś oddawała lub oddawał pilota do swoich emocji w ręce innych ludzi. Czyli to wystarczy, że oni klikną na jakiś przycisk i ty się czujesz w dany sposób. Nie dziwne, że to jest męczące. Dzisiejszym filmem odbieramy tego pilota i oddajemy je we prawowite ręce, czyli w twoje. Zapraszam. Opowiem ci o odebraniu tego pilota, o odzyskaniu władzy nad własnym samopoczuciem, co jest super kluczową rzeczą w życiu. Opowiem ci o tym, jak odebrać tego pilota i dzierżyć we własnych rękach i mieć faktyczny wpływ na to, jak się miewasz, jaki jest twój dobrostan, jakie jest twoje samopoczucie. To wszystko dzisiaj zamknę w 2 punktach, więc nie przedłużając, przechodzimy do kroku pierwszego. Zrozum mechanizm bodziec versus reakcja. Według starego, tutaj nazwę na naszą potrzebę, sposobu myślenia, droga jest super prosta. Czyli jest bodziec i jest reakcja. Czyli mamy na przykład, ktoś się spóźnił, więc mnie rozzłościł. Czyli on jest spóźniony, spóźnienie 15 minut oznacza w linii prostej moja złość. I to jest właśnie ten błąd. I to jest właśnie ten moment, od którego bardzo dużo zależy i zdecydowanie on polega na tym, że to ktoś wciska przyciski na pilocie do twoich emocji. A jaka jest prawda? Prawda jest taka, że ta sekwencja jest trochę bardziej skomplikowana, to znaczy nie jest bardzo skomplikowana, ale jednak włączymy tam jeszcze jeden element i to tak naprawdę zmienia zasady całej tej gry. Czyli mamy bodziec nadal, tak? Nadal ktoś się spóźnił 15 minut i nadal będzie ta nasza reakcja. Czyli to na przykład może być złość, chociaż nie musi być i zaraz ci pokażę, jak to może wyglądać inaczej. Ale pomiędzy tym bodźcem a reakcją jest jeszcze super ważna sprawa, na którą właśnie troszeczkę można gdzieś niestety nie patrzeć, czy omijać ją. Ona jest, wydaje nam się z naszego punktu widzenia, trochę niewidoczna. Dlatego musimy ją uwidocznić i troszeczkę na nią popatrzeć uważniej. Co to jest? No to, przez co ten bodziec przechodzi, to są twoje okulary, że tak powiem. I to są twoje interpretacje, to są twoje przekonania i to są twoje potrzeby. I dopiero wtedy, kiedy te 15 minut spóźnienia przedrze się przez twoje interpretacje, przekonania i potrzeby, dopiero wypluwany jest efekt końcowy w postaci na przykład złości. Czyli to tak de facto nie wygląda, że to on mnie zesłościł, tylko mamy jakiś bodziec, który, jeżeli byśmy się bardzo skoncentrowali na obiektywizmie, no to powiemy sobie, jest po prostu neutralny. Te 15 minut może coś znaczyć, a nie musi. Dla niektórych znaczy, dla niektórych nie, więc jest to takie relatywne. To nie jest zawsze i wszędzie 15 minut spóźnienia, to jest coś katastroficznego. Wręcz czasami może być to przecież dobra wiadomość. Jeżeli ktoś się spóźni 15 minut, a ja na przykład w ciągu tych 15 minut musiałam wykonać bardzo ważnego
ważny telefon, czy napisać ważnego maila w tej restauracji, na przykład czekając na tę osobę, no to jeszcze się ucieszę, że się spóźnił, to ja sobie spokojnie coś tam napisałam albo zadzwoniłam. Więc jest to relatywne. Natomiast to, co faktycznie wpływa na nasz nastrój, samopoczucie, sposób myślenia, czy dalsze konsekwencje w postaci tego, nie tyle jak się będziesz czuć, ale przede wszystkim jak potraktujesz tą osobę, która ci się spóźniła te 15 minut, w jaki sposób będziesz z nią w relacji, albo w jaki sposób będziesz sobie komentować też siebie i swoją postawę wobec tego, co zaszło, będzie bardzo mocno zależeć od interpretacji, przekonań i potrzeb, które masz w środku. Czyli taki podstawowy morał, który można zebrać z tej historii, to jest to, że my jesteśmy chodzącymi maszynkami do nadawania znaczenia faktom, które gdzieś w sposób taki bardzo, bardzo obiektywny są najczęściej super neutralne. I my bierzemy sobie takie coś, to, że ktoś się spóźnił, to, że ktoś się uśmiechnął, to, że ktoś pogłaskał pieska albo nie pogłaskał pieska, przepuszczamy to przez filtr własny i dopiero wtedy mamy znaczenie, które sami nadaliśmy temu pogłaskaniu na przykład. I to jest bardzo istotna rzecz, żeby sobie z niej zdać sprawę. Według mnie to jest po prostu ranga spraw, wglądów, wniosków, które absolutnie mają prawo zmienić zasady i reguły twojego całego życia. Według mnie to jest tak przełomowy moment, jeżeli sobie naprawdę zdamy z tego sprawę i faktycznie będziemy o tym pamiętać tak po prostu na co dzień. Oczywiście przypominając sobie, bo to pamiętanie samo nie zleci z nieba. Dlaczego tak uważam? Dlatego, że wtedy możemy, po pierwsze, odzyskujemy tego pilota. Tak? Już ta osoba nie siedzi i tam z jakimś zaciera łapki i se, dobra, to ja wcisnę jej złość albo wcisnę jej strach, niech się poboi. Tylko odzyskujemy faktyczne zrozumienie tego, co się dzieje. Co więcej, co za tym idzie, jeżeli na przykład masz ochotę nie wybuchać złością wśród jakichś ludzi, albo gdzieś zastanawiasz się, dlaczego tak mocno siebie krytykujesz, albo dlaczego może innych krytykujesz, to tu jest klucz. To tu jest klucz do jakiejkolwiek zmiany. Nie możemy zmienić innych ludzi, ta osoba będzie się spóźniać na przykład, ale mając wgląd i świadomie przepracowując swoje interpretacje, przekonania i potrzeby, możemy faktycznie zmienić swoje zapatrywanie na to, co to oznacza te 15 minut i w jaki sposób ja mam opcję, żeby na to zareagować. No i już mamy klucz do naprawdę gigantycznej pracy nad sobą, dużych postępów rozwoju osobistego. Myślę, że to jest super cenne odkrycie, dlatego nazywam je tak kluczowym. Tylko że teraz pytanie za 10 punktów to jest to, jak to zrobić. I do tego służy drugi punkt. Ćwicz przerwę i wybór. Rozumując pod kątem bodziec reakcja, czyli spóźnił się, jestem zła, koniec, kropka, to koniec, cała taka historia. Bardzo trudno jest cokolwiek zrobić z tym fantem. Jedyne, co można zrobić, to zawiesić się na tej osobie w oczekiwaniu, że przestanie się w końcu spóźniać. To jest bardzo ryzykowne, bo to po prostu znowu oddaje wszelką władzę w ręce tej drugiej osoby. Jeżeli będzie się spóźniać, to będę w złym humorze. Jeżeli nie będzie, to będę w dobrym humorze. To jest ryzykowne, bo to wszystko oddaje w ręce kogoś innego. Dlatego musimy odzyskać ten klucz do własnego dobrostanu i samopoczucia i faktycznie go samemu trzymać w rękach i decydować. Ale żeby to się stało, musimy sobie trochę rozciągnąć rzeczywistość. Tak ja o tym sobie lubię myśleć. Dlaczego? Dlatego, że między tym
bodźcem a reakcją, co bardzo naturalnie chce nam się zagnieździć w głowie, że to tak jest. No po prostu brzydko się do mnie odezwała, więc się zezłościłam, albo zasmuciłam, albo zawstydziłam. Chcemy, nasz umysł gdzieś chce, lubi sobie oszczędzać energię, więc lubi chodzić na skróty, ale my teraz, dlatego że to niekiedy jest opłacalne chodzenie na skróty, a niekiedy jednak trzeba przejść tą dłuższą drogą, ponieważ ona ma ładniejsze widoki i można więcej w niej zyskać, to właśnie wykonujemy pewien wysiłek świadomy. I próbujemy rozszerzyć tą naszą rzeczywistość, troszeczkę przeciągnąć to, co jest pomiędzy tym bodźcem a reakcją i popatrzeć w środek. Czyli troszkę to rozszerzamy. I podkreślam słowo troszkę. To znaczy daj sobie kilka sekund. Jeżeli na dzień dzisiejszy te kilka sekund to jest 10 max i nie mam ochoty dawać nikomu więcej, ani nie mam wręcz możliwości, żeby... To jest taki stan emocjonalny, że nie dam rady. Jestem tak zła na te 15 minut spóźnienia, że nie dam rady dłużej poddychać sobie spokojnie, no to odlicz do 10. Po prostu od 10, 9, 8 i już przedłużasz, odwlekasz w czasie swoją reakcję, która byłaby super automatyczna. Im większe przedłużanie, im większą robimy tutaj przestrzeń pomiędzy bodźcem a reakcją, tym większe szanse na to, że sobie przypomnisz o tym, o czym tutaj mówimy, czyli okej, to ja nadaję znaczenie, a tam leci, nie? 8, 7, że to ja nadaję znaczenie. Jakie są moje interpretacje? Jakie są moje potrzeby? Jakie są moje przekonania? A tam 4, 3, nie? I masz już czas na to, żeby się nad tym zastanowić, a przynajmniej w ogóle dopuścić do świadomości taką możliwość, że ja tutaj też coś robię. Ja tutaj nadaję jakieś znaczenie. I to rozszerzanie czasu tak de facto ostatecznie, finalnie to ma służyć do tego, żeby gdzieś po wielu ćwiczeniach, tak, po tych 10 sekundach, po tych 20, może dasz radę przesunąć to o 60, może o 90 sekund. Jeżeli tak będzie, to po prostu pogratuluj sobie, ja tobie to bardzo gratuluję, bo to jest wielki sukces. To wtedy zaczniesz się zastanawiać, to jest moja interpretacja. Jaka jest ta interpretacja? Przyszło mi do głowy, mamy 60 sekund, więc możesz sobie, jest czas na to, żeby to pomyśleć. Ja już sobie pomyślałam, że skoro on się spóźnia, to znaczy, że mnie nie szanuje. Ja już sobie pomyślałam, że skoro on się spóźnia, to znaczy, że mnie odrzuca. No i mamy to, bingo. I to jest tak naprawdę coś, co niesłychanie uruchamia różne emocje. Tutaj akurat taki przykład jest bardzo drastyczny, dlatego że nic nas tak mocno nie pobudza, jak poczucie, że ktoś nas odrzuca. Gdzieś to jest jakiś, oczywiście są inne sytuacje super ważne, ale ta jest jedna z tych top. Więc jeżeli 15 minut równa się oni mnie odrzucają, pewnie gdzieś za tym idzie jeszcze jakaś lawina. Jestem nielubiana, mnie się nie da lubić, jestem beznadziejna, to nie zdziw się, że coś w tobie się zagotuje. Albo się zagotuje i będzie jakaś eksplozja na zewnątrz, albo się zagotuje i będzie jakaś implozja do wewnątrz, czyli wstyd, czyli smutek. Tak czy siak, jedno i drugie, zauważ, nie wychodzi z 15 minut spóźnienia. To wychodzi dopiero z tej drugiej części, tej środkowej interpretacji, nadawania znaczenia. I jeżeli sobie zdasz z tego sprawę, to już jesteśmy naprawdę o krok bliżej do pytania, czy to na pewno prawda? Czy ja na pewno jestem przez tą osobę odrzucana? Faktycznie, nawet jeżeli się czuję odrzucona. Bo to nie jest to samo. Czy na pewno jestem winna czemuś,
bo na przykład pojawiły się wyrzuty sumienia, pomimo że nawet czuję się winna. To jeszcze za mało powiedzieć, że ja faktycznie jestem winna. A więc ta interpretacja i uświadomienie sobie, że ona istnieje, otwiera nam kolejne okno. Mianowicie, jakie są inne opcje? Czy to jest w ogóle możliwe, że ta osoba może być po prostu spóźnialska i ta osoba ma swoje jakieś rzeczy do przepracowania, dlatego spóźnia się na każde spotkanie, a nie chodzi o mnie? Czy istnieje taka opcja? Czy istnieje opcja nadania takiego znaczenia, że to, że on się spóźnia, to jest jego sprawa i jego problemy, a nie moje i nie odrzucenie mnie jako osoby? Ta interpretacja, zmieniamy ją, wręcz przestawiamy 180 stopni, spowoduje to, że wynik końcowy, czyli nasza reakcja, będzie zupełnie inna. Czyli pod wpływem zmiany interpretacji, koniec końców, będziemy się czuć inaczej. No bo inaczej się będziesz czuć, kiedy na przykład ucieszysz się, że o, fajnie, spóźnia się, to ja sobie jeszcze tutaj jakiegoś skrobne maila, to spóźnienie będzie powodem do radości. Inaczej sobie pomyślisz, jeżeli spóźnia się, a tak, on tak zawsze ma, dobra, to ja sobie coś tutaj jeszcze porobię, może sobie zamówię już coś, to sobie wypiję kawkę. Albo posiedzę i pomedytuję. To będzie miało inny efekt końcowy. Dlaczego? Nie dlatego, że ta osoba się nie spóźniła. Zauważ, inni robią to samo. My nie zmieniamy zachowania innych osób. To, co zmieniamy, to jest twoja interpretacja, opcje interpretacji, czyli cały system, który w nas wszystkich operuje, nadawania znaczenia. My jesteśmy idealnymi maszynkami, istotami, które ciągle non-stop nadają czemuś znaczenie. Jeżeli zerkniesz, otworzysz tą szkatułkę, w której się to dzieje, to masz wtedy realny wpływ na to, jak ty się czujesz, jak postępujesz, jak widzisz siebie, jak widzisz innych. Czyli kto wtedy ma władzę? No ty. Kto ma moc, sprawczość i poczucie, że ja mam coś tutaj do powiedzenia? No ty. I właśnie o to chodzi. Oczywiście zdaję sobie sprawę z tego, że to nie jest aż taki super łatwy temat, to znaczy to można przedstawić prosto, na zasadzie właśnie bodziec, interpretacja, reakcja, ale żeby wprowadzić to w życie, to trzeba po prostu praktyki oraz najlepiej pewnej pracy, świadomej pracy włożonej. To może być praca samemu wykonana, to może być praca na przykład z kimś takim jak ja, więc zapraszam do konsultacji 1 na 1, bo być może właśnie w tym temacie to ci się przyda. Przy okazji też oczywiście zapraszam ciebie do newslettera, w którym co? No dajemy sobie spokój, po prostu dajemy sobie co tydzień spokój, tylko w formie pisanej. Jeżeli potrzebne ci takie miejsce, zapraszam. A chcecie zostawić z pracą domową, co zresztą często robię w newsletterze. Mianowicie złap sobie teraz, dosłownie na bieżąco, nie wiem, czy ten film, czy coś, co się zadziało wokół ciebie, czy może jakiś telefon, czy może jakiś SMS. Złap sobie ten bodziec i zrób sobie malutkie ćwiczonko na zasadzie, jaką ja interpretację nadałam, jakie ja znaczenie nadałem temu, co się stało, temu SMS-owi. Gdzieś tam lustrując swoją interpretację, swoje przekonania, swoje potrzeby. I zostaw w komentarzu. Dla wprawki, dla praktyki, bo to wszystko się oczywiście w powtórkach i w praktyce tak naprawdę dzieje. A przy okazji każdy komentarz, każde kliknięcie, polubienie, subskrypcja to jest coś, co pomaga bardzo mi i rozwojowi tego kanału, za co bardzo, bardzo ci dziękuję. Każde formę wsparcia, podobnie jak te poprzez inne platformy, wielkie dzięki. Jeżeli ten film lub jakikolwiek inny na tym kanale przydał ci się i masz ochotę podłączyć się pod to wsparcie, dzięki wielkie. Masz moją dozgonną wdzięczność z góry. I co? To wszystko na dziś. Widzimy się następnym razem. Do zobaczenia.